To pyszna kiełbasa drobiowa z niecodziennym dodatkiem. Wędziłem ją gorącym dymem i kilka dni podsuszałem. W filmie opowiem, jak ją zrobiłem. Zapraszam. Witam Was serdecznie. Sobotnie popołudnie nietypowa jak dla mnie pora na działania wędliniarskie, bo zwykle po nocach siedzę. Ale jest chwila wolnego, więc można się wziąć i zrobić kiełbaskę drobiową. I idea jest taka, żeby jak najmniej zmarnować, jak najwięcej wykorzystać. I w każdym przypadku, jak to jest wędlina drobiowa, na pewno się w komentarzach odezwą głosy, że to jest najgorsze mięso, antybiotyki, szybka hodowla i tak dalej. No i jest to po części prawda, no, nie ma co ukrywać, ale też jest wybór i wybierajcie świadomie, skąd to mięso pochodzi, z jakiego źródła, jaka wytwórnia, jaki kraj. Możecie też nabywać surowiec opisany eko, oczywiście drożej za niego płacąc. No i oczywiście możecie też, pomijając wiarygodność tych pomiarów czy nie, ale pewnie widzieliście takie urządzenie, nie będę go teraz pokazywał, co wbija się w różne mięsa czy w różne warzywa i pokazuje, ile to ma zanieczyszczeń. Pokazuje prawdę, nie pokazuje prawdę, ale można tym też oceniać, czy to mięsko jest lepsze czy gorsze i na tej podstawie decyzję podejmować. W każdym bądź razie nie ma co się uzewnętrzniać. Chcesz robić na lepszym mięsie, kup lepsze mięso, a nie będziesz krzyczał na tych, których na to nie stać i muszą jednak kupić inne. Nieważne. Bierzemy się za robotę. Tu jest tak. 5 kg udka z kurczaka i to są udka ze skórą i z kością. I kostki i skórki oddzielę i dopiero potem będzie czyste mięsko, co z udkami i kostkami powiem. Wszelkie ilości, które finalnie wystąpią, będzie albo podane w filmie, albo pod filmem. Jest link do bloga i tam będą szczegóły, wagi i tak dalej. Mam tutaj też 3 kg piersi z kurczaka, no i to będą całkowite składniki tego dzisiejszego wytworu i jeszcze oczywiście przyprawy o nich później, teraz nie będę nadmieniał. Tylko pokrótce. Piersi całkowicie pokroję nożem. No i teraz ja to będę chciał zrobić w osłonkach grubszych, więc mogę sobie pozwolić na kostkę większą. Jeżeli byście chcieli tą wersję kiełbasy zrobić z zwykłym jelicie wieprzowym, no to ta kostka nie powinna przekraczać 1,5–2 cm. Ale dobrze byłoby, żeby takie większe kawałki w kiełbasie były. To jest raz. Udka częściowo zmielę na oczku 4 mm, takie mam w maszynce, i resztę na powiedzmy 1/3 udek. Zmielę właśnie na 4 mm, a resztę na 8. I to wszystko będzie musiało być pomieszane. Gdyby się okazało, że te udka są bardzo chude, to można też zmielić troszeczkę na najdrobniejszych oczkach troszeczkę skórek. Ale zwykle to nie jest potrzebne. Zwykle to nie jest potrzebne. Napomykam tylko o tym. Co ze skórkami, co z kostkami później. Teraz biorę się za działanie. Najpierw kroję piersi, potem będę oddzielał skórki i kostki, mielił i resztę w narracji. Szkoda czasu. Nóż w rękę i działam. Piersi kroję w kostkę taką 2–3 cm, ale nie musi, a nawet nie powinna być równa. Z udek kurczaka ściągam skórkę i wycinam kości, a następnie rozdzielam na chude mięso i okrawki. Żeby ustalić, ile mi zostało tego mięsa, ważę kostki i skórki i odejmuję od całości. Tu mam pokrojone piersi, to mięso z udek, a tu okrawki i skórki. Wycięte kostki pójdą na wywar. Okrawki mielę drobno, a czyste mięso z udek na 8 mm. Na koniec mielę też skórki na sitku 10 lub 13 mm. Na tym etapie wyglądają nieciekawie, ale to się zmieni. Dodaję tylko mieszaninę soli zwykłej i peklującej pół na pół. Mieszam i wstawiam do lodówki.
Zostało mi 6,2 kg mięsa, czyli dodaję 105 g soli. Kości zalewam gorącą wodą i robię z nich treściwy wywar. Zbielone skórki wrzucam na rozgrzaną patelnię i wytapiam je do czasu, aż powstaną takie drobne chipsy. Wtedy wrzucam je na sitko i odcedzam. Oba powstałe składniki po ostygnięciu wstawiam do lodówki. Następnego dnia z samego rana czas wziąć się za dalszą robotę. Mięso jest bardzo zimne, więc zakładam ocieplone rękawiczki. Najpierw pokażę Wam jeszcze, co wczoraj udało się uzyskać. To jest wywar z kości. Widać, że porządny, bo ściął się w galaretkę. Ten smalczyk to pozostałość po wysmażeniu skórki. A tu sama prażona skórka. I słyszycie, jak hałasuje. Skórka pójdzie do kiełbasy, smalczyk będzie miał inne zastosowanie. Te chipsy ze skórki wystarczy lekko posolić i są świetną przekąską. Teraz muszę je rozkruszyć i rozsypać na powierzchni mięsa. Przygotowałem przyprawy. 3 łyżeczki ostrej papryki i po 1 łyżeczce. Czarny pieprz, mielony czosnek, kolendra i gałka muszkatałowa. Dodaję je do mięsa i wyrabiam bez dodatku wody. Nadziewarka już stoi, osłonki białkowe 55 mm namoczone, a jak mi ich zbraknie, to mam jeszcze 65 w zapasie. Mięso wyrobione. Napełniam nadziewarkę i za chwilę będą powstawać kiełbasy. Wypełniam mocno osłonki białkowe. Tyle mi jej wyszło. Jedna jest trochę grubsza, bo mi zabrakło osłonki 55. Teraz każdą nakłuwam w kilku miejscach i raz od góry. Wieszam na kijek w celu osuszenia. Taki widok zawsze cieszy i napawa optymizmem na przyszłość. Potem udaję się na taras i zaczynam przygotowywać wędzarnię. Mam mobilną podstawę i łatwo mi jest ją przemieszczać. Dzień dzisiejszy jest śliczny. Zaczynam od oczyszczenia i przygotowania generatora dymu. Użyję dziś do wędzenia mieszaniny olchy i buka. Napełniam generator tak w 2/3. Czas powiesić kiełbasę. Dochodzę do wniosku, że na czas wędzenia lepiej jak zawiśnie na górnym poziomie.
Kiełbasa w wędzarni, czas zacząć suszenie i rozgrzewanie. Termoobieg włączony, a temperaturę już ustawiam na taką, w której będę wędził, czyli 55 stopni. Kominek oczywiście w pełni otwarty. Spójrzcie na mój widok z tarasu. Fajne mam miejsce do życia, prawda? Po 20 minutach kontrolnie sprawdzam suchość powierzchni kiełbasy i jest ok. Można zacząć wędzić. Rozpalam generator dymu i jak zwykle dym pojawia się niemal natychmiast. Pozostaje tylko czekać. Zaplanowałem 3 godziny, ale dobrze jest oczywiście w międzyczasie zajrzeć do środka. Trochę koloru jest, ale jeszcze słabo. Została mi jeszcze godzina, więc jest czas. Kilka minut do końca wędzenia, więc ponownie trzeba wyjść na taras. W tym momencie 3 minuty do końca. Teraz kolor już znacznie lepszy i tyle mi wystarczy. Czas rozpocząć podpiekanie. Przewiesiłem kiełbasę na niższy poziom i w jedno z nich wbiłem sondę termometru. Ustawiam temperaturę wędzarni na 90 stopni, już bez dymu oczywiście. Uruchamiam termoobieg, uruchamiam pracę sondy oraz jej priorytet, czyli wyłączę wędzarnię po osiągnięciu ustalonej temperatury. Teraz jeszcze określę temperaturę docelową w kiełbasie na 72 stopnie. Uruchamiam podpiekanie. W tym momencie jest w kiełbasie 40 stopni. Kominek zostawiam tylko lekko uchylony i wracam do swoich zajęć. Montuję kolejny film dla Was i obserwuję na aplikacji, jak przebiega podpiekanie. Prawie gotowe, więc wracam na taras. Mam kiełbasy gotowe. Kolor jeszcze bardziej intensywny po podpiekaniu. Sondę można wyjąć, a jak przez chwilę kiełbaski ostygną, można je wydobyć z wędzarni. Piękny widok, prawda? Ja zadowolony, bo zapewniłem rodzinie dobre jadło. Powiesiłem kiełbasy w chłodnej spiżarni. A tak wyglądają po kilku dniach podsuszania. Myślę, że czas jedno spróbować. 4 dni temu skończyłem wędzenie i powiesiłem tą kiełbaskę w mojej domowej spiżarni. Tam już tak za bardzo chłodno nie jest, bo się cieplejsza pora roku zbliża, ale jeszcze 15 stopni nie przekraczało, a nocami było przy otwartym oknie zdecydowanie chłodniej. I tak to wygląda. To jest świetne w tym, kiedy się wykonuje własne wyroby domowe, że
Mogę sobie to powiesić i czeka na czas, kiedy ja będę potrzebował, kiedy mogę wziąć następny kawałek, ale gdyby mi przypadkiem bardzo się już wysuszyła i dalej już dłużej nie powinna wisieć, to się pakuje próżniowo, wrzuca do zamrażarki i jak będzie potrzeba, to się wyjmie. Zapas zawsze jakiś musi być. Zajrzymy do środka, prawda? Proszę bardzo. Widać duże kawałki i widać tą prażoną skórkę w środku. To jest ta najgrubsza z nich. Nie wiem, nie pamiętam, czy w narracji to nagrywałem już, czy nie. Nieważne. W każdym razie termometr był wbity w tą cieńszą kiełbaskę. Ja tak zakończyłem to wędzenie, bo się wędzarnia wyłączyła. Ale jak to zabrałem wszystko, jeszcze sobie kontrolnie robiłem pomiar także w tej w środku i temperatura była o 1 stopień niższa, ale była, można powiedzieć, w normie. I tak ją zostawiam. Tak ją zostawiłem, no a w tej chwili sprawdzam właśnie, czy to nie był błąd. Skórkę zdejmę. Ależ to pachnie, kurde. Ślinę już toczę dosłownie jak aż nieprzyzwoicie. Piękny aromat. Proszę bardzo. Ambrozja. Chociaż ambrozja chyba jest w płynnej postaci, a to jest w stałej, ale bardzo dobra. Ta prażona skórka, która na etapie dokładania, pamiętacie, ona się kruszyła mi w dłoniach, była twarda. Tutaj nie ma. Naciągnęła wilgotności od kiełbaski, jest miękka, w ogóle się jej nie wyczuwa, nie przeszkadza, że tak powiem, w jedzeniu, ale bardzo fajnie poprawiła smak, bardzo fajnie podbiła smak. A jejku. Musiałem sobie trochę pogryźć, to wykorzystałem ten czas do pokrojenia do plasterki. Zaraz zrobię z tego jakieś zdjęcie, a kiełbaska naprawdę bardzo fajna. Dodatek prażonej skórki się sprawdził i najważniejsze jest to, bo się tego obawiałem, że może ona tutaj zostać takim chrupiącym chipsem. Może to by nie było złe, ale jest zmiękczona. Jest zmiękczona przez mięsko. W trakcie obróbki naciągnęła wilgotności od kiełbasy. I jest bardzo fajna. Warto, naprawdę warto eksperymentować, warto poszukiwać nowych pomysłów, sprawdzać jak to wychodzi, a nuż się trafi na coś, co Wam pasuje. Mi to pasuje, a Wy spróbujcie i dajcie znać. Jak się podobało, poproszę o łapki w górę. Pozdrawiam Was serdecznie, liczę na Wasze pozdrowienia, liczę na Wasze komentarze. Pamiętajcie, że każdy kciuk w górę i każdy komentarz ma wpływ na to, jak się ten filmik rozchodzi i za wszystko bardzo dziękuję. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, hej!
Chcesz więcej filmów o kiełbasach drobiowych? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.